Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, tu Kacper Wawrzak i kolejny, ale naprawdę wyjątkowy, bo 100. epizod podcastu Przetłumacze. Stwierdziłem, że ten mały jubileusz słusznie będzie świętować w szczególnym, nieludzko interesującym towarzystwie. Na moje dzisiejsze pytania odpowie ChatGPT. Przed Wami jakby rozmowa ze sztuczną inteligencją, a ściślej mówiąc zestaw odpowiedzi ChatGPT-4 na postawione przeze mnie zapytania, bez edycji i ulepszeń, w oryginalnej kolejności. Na wstępie, poza anteną, poprosiłem czata o przyjęcie perspektywy gościa podcastu. Opisałem profil programu i zasugerowałem swobodny i przystępny styl wypowiedzi. Przeszliśmy do pytań. Rozmawiamy o językach oczywiście, tłumaczeniach maszynowych, przyszłości komunikacji i barierach językowych. Głosu maszynie udzieliła Ula Wawrzak. Posłuchajcie. Hej czat, witam Cię w moim podcaście. Dziękuję za chęć do rozmowy. Na początek powiedz proszę, iloma językami się posługujesz? Dziękuję za zaproszenie do Przetłumaczę. Co do Twojego pytania, jestem zaprogramowana, aby rozumieć i generować tekst w wielu językach. Od najbardziej popularnych, takich jak angielski, hiszpański czy chiński, potem mniej powszechne jak baszkirski czy malgaski. Moja zdolność do rozumienia i tworzenia treści w tych językach jest wynikiem analizy ogromnych ilości danych tekstowych. Jednak warto zaznaczyć, że mimo szerokiego zakresu językowego najlepiej radzę sobie z językami, które są najczęściej reprezentowane w bazie danych, z której się uczyłam. Oznacza to, że w przypadku niektórych języków mniejszościowych mogą wystąpić pewne niedoskonałości. Moja zdolność do operowania wieloma językami podkreśla znaczenie komunikacji międzykulturowej w dzisiejszym globalizującym się świecie. Świetnie radzisz sobie z polskim. Jakie cechy języka polskiego sprawiają Ci najwięcej problemów? Dziękuję za komplement. Polski jest językiem o bogatej historii i złożonej strukturze. Wśród cech, które sprawiają mi wyzwanie, znajdują się przede wszystkim deklinacja, ponieważ polski ma 7 przypadków, a każdy z nich posiada swoją formę dla liczby pojedynczej i mnogiej w różnych rodzajach. To tworzy mnóstwo kombinacji. Kolejną rzeczą jest złożoność gramatyczna. Takie elementy jak koniugacja czasowników czy zmienna odmiana przymiotników w zależności od rodzaju, liczby i przypadku mogą być trudne do perfekcyjnej generacji, zwłaszcza w bardziej złożonych konstrukcjach zdaniowych. Wyjątki. Jak wiele języków, również polski posiada wyjątki od reguł, które są trudne do zaprogramowania jako algorytmów. Kolejną rzeczą są idiomy i frazeologizmy. Polska kultura i historia kształtowały wiele unikatowych idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownych odpowiedników w innych językach. Warto też przypomnieć o niuansach i subtelnościach. Język jest mocno związany z kulturą, a pewne niuanse w polskim mogą być trudne do zrozumienia bez pełnego kontekstu kulturowego. Mimo tych wyzwań staram się jak najlepiej dostosować moje odpowiedzi, by były jak najbardziej zrozumiałe i precyzyjne dla użytkowników języka polskiego. A gdyby tak zrewolucjonizować świat języków, puśćmy wodze fantazji, jakie jest Twoje zdanie na temat możliwości stworzenia przez AI nowego, optymalnego języka, który mógłby być używany na całym świecie globalnie? Tworzenie nowego, optymalnego języka przez sztuczną inteligencję to fascynujący koncept, który niesie zarówno potencjalne korzyści, jak i wyzwania. Jeśli chodzi o korzyści, sztuczna inteligencja mogłaby teoretycznie zaprojektować język, który jest łatwy do nauczenia, efektywny w komunikacji i wolny od wielu niuansów i wyjątków charakterystycznych dla naturalnych języków. Mógłby on uwzględniać cechy wielu języków, tworząc kompromis między różnorodnością językową a efektywnością. Języki są nierozerwalnie związane z kulturą i historią. Wprowadzenie jednolitego, globalnego języka
miałoby ogromny wpływ na tożsamość kulturową ludzi na całym świecie. Mogłoby to prowadzić do homogenizacji kulturowej i utraty dziedzictwa językowego. Nawet jeśli sztuczna inteligencja zaprojektowałaby doskonały język, wdrożenie go na globalną skalę byłoby kolosalnym wyzwaniem. Ludzie musieliby być przekonani do nauki i stosowania tego języka w życiu codziennym, co jest trudne, biorąc pod uwagę emocjonalny i kulturowy związek z językami ojczystymi. Języki naturalnie się rozwijają i zmieniają w odpowiedzi na zmieniające się społeczne i kulturowe konteksty. Język stworzony przez sztuczną inteligencję też mógłby ulec ewolucji w rękach ludzi. Podsumowując, chociaż idea stworzenia optymalnego języka przez sztuczną inteligencję jest intrygująca, realizacja tego pomysłu byłaby pełna wyzwań, zarówno technicznych, jak i kulturowych. Istnieją już próby stworzenia uniwersalnych języków, takich jak Esperanto, ale żaden z nich nie zdobył globalnej dominacji mimo swoich zalet. O, znasz Esperanto? Tak, znam Esperanto. Esperanto jest językiem sztucznym, stworzonym w końcu XIX wieku przez Ludwika Zamenhofa. Został zaprojektowany jako łatwy do nauki i neutralny język międzynarodowy, który mógłby pomóc w komunikacji między ludźmi z różnych kultur i narodowości. Choć Esperanto nie stało się globalnym lingua franca, jak pierwotnie zamierzano, zdobyło spore uznanie i ma aktywną społeczność użytkowników na całym świecie. Jest używane w literaturze, radiu, a nawet na międzynarodowych zjazdach i spotkaniach. A wyobraźmy sobie, że udaje się stworzyć język uniwersalny. Jakie będą konsekwencje dla ludzkiej kultury, jeśli bariera językowa zostanie całkowicie zniwelowana? Zniwelowanie bariery językowej przez stworzenie uniwersalnego języka za pośrednictwem sztucznej inteligencji miałoby wiele konsekwencji dla ludzkiej kultury, zarówno pozytywnych, jak i potencjalnie negatywnych. Jeśli wszyscy ludzie mówiliby jednym językiem, łatwiej byłoby im dzielić się myślami, ideami i uczuciami. Mogłoby to prowadzić do większej empatii i zrozumienia między różnymi grupami kulturowymi. Biznes, nauka, edukacja i inne dziedziny mogłyby korzystać z łatwiejszej komunikacji, co mogłoby przyspieszyć innowacje i rozwój na globalną skalę. Język jest głęboko zakorzeniony w kulturze i tożsamości ludzi. Istnieje ryzyko, że z biegiem czasu wiele kultur miałoby trudności z zachowaniem swojej unikalnej tożsamości i dziedzictwa, jeśli zostałyby zmuszone do porzucenia swojego rodzimego języka na rzecz uniwersalnego. W miarę przyjmowania uniwersalnego języka wiele naturalnych języków mogłoby zanikać, prowadząc do utraty ogromnego dziedzictwa językowego i kulturowego. Język kształtuje sposób, w jaki myślimy. Jeśli wszyscy używaliby jednego języka, istniałoby ryzyko ograniczenia różnorodności perspektyw i sposobów myślenia. Twórczość artystyczna i literacka, oparta na językowych niuansach, grach słownych czy kulturowych odniesieniach, mogłaby być trudniejsza do osiągnięcia w świecie z jednym językiem. Podsumowując, chociaż zniwelowanie bariery językowej za pomocą uniwersalnego języka przyniosłoby wiele korzyści w zakresie komunikacji i współpracy, niosłoby to także wiele ryzyk dla zachowania różnorodności kulturowej i tożsamości ludzi na całym świecie. Zgadzam się. Zejdźmy na ziemię. Od lat biznes tłumaczeniowy wspierany jest przez różne technologie. Jakie są obecne możliwości i ograniczenia technologii tłumaczeniowych w porównaniu z ludzkim tłumaczem? Technologia tłumaczeniowa ewoluowała znacząco w ciągu ostatnich dekad, oferując nowe narzędzia i możliwości. Jednak zarówno technologia, jak i ludzki tłumacz mają swoje mocne i słabe strony. Do możliwości technologii tłumaczeniowej należy zaliczyć po pierwsze szybkość, automatyczne tłumaczenie maszynowe, np. Google Translate czy DeepL może przetłumaczyć duże ilości tekstu w ciągu sekund. Po drugie, dostępność. Usługi tłumaczeniowe online są dostępne dla każdego z dostępem do internetu, często za darmo. Po trzecie, wielojęzyczność. Systemy te często obsługują wiele języków, w tym te, którymi ludzcy tłumacze mogą nie władać. Po czwarte, integracja z innymi technologiami. Mogą być zintegrowane z narzędziami CAD,
systemami zarządzania treścią czy aplikacjami na smartfony, co ułatwia tłumaczenie w wielu kontekstach. Mhm. Są też ograniczenia technologii tłumaczeniowej. Po pierwsze, brak niuansów i subtelności. Maszyny często borykają się z przekazywaniem niuansów, tonu czy kontekstu kulturowego. Po drugie, błędy. Maszynowe tłumaczenie jest narażone na błędy, zwłaszcza w skomplikowanych zdaniach czy idiomach. Po trzecie, brak zdolności do interpretacji. Ludzcy tłumacze potrafią dostosowywać tłumaczenie do specyfiki tekstu czy celu, czego maszynom często brakuje. I po czwarte, etyka i prywatność. Wprowadzenie danych do online'owych narzędzi tłumaczeniowych może budzić obawy dotyczące prywatności. Ludzki tłumacz ma zdolność do interpretacji. Ludzcy tłumacze rozumieją niuanse, ton, kulturę i kontekst, co pozwala im dostosowywać tłumaczenie do potrzeb odbiorcy. Ma też empatię i zrozumienie. Ludzie mogą lepiej dostosować tłumaczenie do ludzkich emocji i intencji autora. Na końcu elastyczność. Mogą dostosowywać się do różnych rodzajów tekstu, od literatury po techniczne instrukcje. Wśród ograniczeń ludzkiego tłumacza są szybkość, tłumaczenie ręczne jest zwykle wolniejsze od maszynowego, oraz koszt. Zawodowi tłumacze mogą być drożsi w porównaniu do darmowych narzędzi tłumaczeniowych. Chociaż technologia tłumaczeniowa rozwija się w zastraszającym tempie, ludzki element w tłumaczeniu nadal jest niezastąpiony, zwłaszcza w kontekstach wymagających głębokiego zrozumienia, empatii i kreatywności. W praktyce często najlepsze rezultaty osiąga się przez kombinację ludzkich tłumaczeń wspieranych przez technologię. To prawda. A jakie postępy technologiczne przewidujesz w najbliższej przyszłości w dziedzinie tłumaczenia języków przez AI? W dziedzinie tłumaczenia języków przez sztuczną inteligencję spodziewamy się kilku kluczowych postępów w najbliższej przyszłości. Dzięki coraz lepszemu dostępowi do danych i zaawansowanym modelom uczenia maszynowego, takim jak te oparte na architekturze Transformer, oczekuje się dalszej poprawy dokładności tłumaczenia maszynowego, zwłaszcza w trudniejszych językach i dialektach. Obecne modele sztucznej inteligencji często tracą niuanse kontekstowe w tłumaczeniach. W przyszłości modele będą prawdopodobnie bardziej zaawansowane w rozumieniu szerokiego kontekstu i kultury, co poprawi jakość tłumaczenia. W perspektywie jest też personalizacja tłumaczeń. Technologie będą mogły dostosowywać tłumaczenia do indywidualnych potrzeb użytkownika, bazując na jego historii, preferencjach czy specyfice branży. Oczekuje się poprawy w technologiach tłumaczenia w czasie rzeczywistym, takich jak tłumaczenie głosowe czy tłumaczenie napisów w filmach i programach telewizyjnych na żywo. Sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej integrowana z innymi technologiami, takimi jak rozszerzona rzeczywistość czy wirtualna rzeczywistość, oferując tłumaczenia w bardziej zanurzeniowych środowiskach. Ze względu na rosnące obawy dotyczące prywatności i etyki, oczekuje się, że technologie tłumaczeniowe będą bardziej skoncentrowane na ochronie danych użytkownika, oferując na przykład tłumaczenia offline lub zabezpieczając dane przed nieautoryzowanym dostępem. W miarę rozwoju technologii i dostępu do danych, tłumaczenie maszynowe będzie prawdopodobnie dostępne dla coraz większej liczby języków, w tym tych mniej powszechnych, co pomoże w zachowaniu językowego dziedzictwa kulturowego. Chociaż technologia będzie się rozwijać w zawrotnym tempie, ważne jest, aby pamiętać, że ludzki element, wrażliwość na kulturę, kontekst i niuanse językowe nadal będą miały kluczowe znaczenie w dziedzinie tłumaczenia. A w jaki sposób rozwój AI w dziedzinach językowych może wpłynąć na edukację językową i naukę języków w przyszłości? Rozwój sztucznej inteligencji w dziedzinie tłumaczeń ma potencjał wpłynąć na edukację językową i naukę języków obcych w kilku kluczowych obszarach. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Duolingo czy Babbel,
już teraz dostarczają indywidualnie dostosowane ścieżki nauki, dostosowując poziom. Te narzędzia będą jeszcze bardziej zaawansowane i dostosowane do potrzeb uczącego się. Narzędzia takie jak Google Translate mogą umożliwić uczniom natychmiastowe tłumaczenie nieznanych słów czy fraz. Chociaż jest to wygodne, istnieje ryzyko, że uczniowie będą polegać na tych narzędziach, zamiast dokładnie uczyć się języka. Przyszłe platformy edukacyjne mogą oferować wirtualnych tutorów, którzy pomogą w nauce języka, dostosowując tempo, styl i metody do potrzeb ucznia. Jeśli tłumaczenie maszynowe stanie się prawie doskonałe, niektórzy mogą uznać, że nauka języków obcych nie jest już tak ważna. Niemniej jednak nauka języka daje wiele innych korzyści, takich jak zrozumienie kultury czy rozwijanie zdolności poznawczych. VR, wirtualna rzeczywistość, i AR, rozszerzona rzeczywistość, mogą oferować immersyjne doświadczenia językowe, umożliwiając uczniom podróże do miejsc, gdzie mówi się w danym języku, co ułatwi zrozumienie kontekstu kulturowego. Sztuczna inteligencja może automatycznie oceniać umiejętności językowe ucznia, oferując natychmiastowy feedback i wskazówki do poprawy. Dzięki technologii AI możliwe jest dokumentowanie i zachowywanie języków zagrożonych wymarciem. Następnie te języki mogą być nauczane za pomocą specjalnie zaprojektowanych aplikacji. Mimo wielu potencjalnych korzyści płynących z zastosowania AI w edukacji językowej, ważne jest, aby pamiętać o ludzkim aspekcie nauki. Interakcja międzyludzka, dyskusje i realne doświadczenia komunikacyjne są niezastąpione i nadal będą miały kluczowe znaczenie w procesie nauki języka. A czy teraz zdarza Ci się pomagać ludziom w nauce języków? Tak, zdecydowanie. Wiele osób korzysta z mojej pomocy w różnych aspektach nauki języków. Użytkownicy często proszą mnie o sprawdzenie poprawności ich zdań w obcym języku, co może pomóc w zrozumieniu i przyswojeniu zasad gramatycznych danego języka. Chociaż moje tłumaczenia nie zastąpią profesjonalnego tłumacza, są użyteczne do szybkich i ogólnych tłumaczeń oraz do nauki słownictwa. Mogę dostarczyć wyjaśnień dotyczących konkretnych zagadnień gramatycznych, co jest szczególnie przydatne dla osób uczących się języka. Gdy ktoś chce zrozumieć, jak używać konkretnego słowa czy frazy, mogę dostarczyć przykładowe zdania. Mogę tworzyć krótkie quizy lub testy językowe, aby pomóc w utrwaleniu wiedzy. Język jest ściśle związany z kulturą, więc często dostarczam informacji kulturowych związanych z językowymi zapytaniami, co może wzbogacić proces nauki. Chociaż nie mogę bezpośrednio demonstrować wymowy, mogę dostarczyć transkrypcje fonetyczne i opisy dźwięków, co może być przydatne w nauce wymowy. Moja rola polega na wspieraniu i uzupełnianiu tradycyjnych metod nauki. Wspaniale. A czy zdarza Ci się słuchać podcastów? Czerpiesz z nich wiedzę? Nie słucham podcastów w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ponieważ nie przetwarzam informacji audio w taki sposób jak ludzie. Jednak dane z podcastów, które zostały udostępnione w formie tekstowej lub które zostały przetworzone do formatu tekstowego przed moim ostatnim punktem odniesienia w 2021 roku, mogły zostać uwzględnione w moim treningu. Oznacza to, że mogę posiadać informacje z treści podcastów, które są dostępne publicznie i zostały przetworzone w taki sposób, żeby stały się częścią mojego zbioru danych. Ale nie czerpię wiedzy z nowych podcastów po moim ostatnim punkcie odniesienia, ani nie mam zdolności do bieżącego słuchania czy analizy nowych odcinków. W skrócie, mogę odpowiadać na pytania na podstawie informacji, które zostały mi wcześniej przekazane, ale nie mogę aktywnie śledzić nowych odcinków podcastów
czy aktualizować swojej wiedzy na ich podstawie. A szkoda, bo nie posłuchasz naszej rozmowy, którą opublikuję już niebawem. Bardzo dziękuję za udział. To już wszystkie pytania. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Cieszę się, że mogłam być częścią Twojego podcastu Przetłumaczę. Życzę sukcesów w dalszym prowadzeniu podcastu i ciekawych gości w przyszłości. Jeśli kiedykolwiek zechcesz wrócić do rozmowy czy zadać mi kolejne pytania, jestem tu dla Ciebie. Do usłyszenia. No i jak Wasze wrażenia? Jeżeli macie jakieś przemyślenia a propos tej rozmowy, dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście zapraszam wszystkich do śledzenia podcastu Przetłumaczę i do wysłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.